Witajcie w nowym vlogu. Musiałam na chwilę przerwać powstawanie fryzury, bo chciałam Wam pokazać kolejne etapy, jakie następują. Czy nie kolejny, jeden z kolejnych etapów. I się zatrzymałam w amoku tworzenia, bo tak mnie to wkręciło, że naprawdę straciłam poczucie czasu, że widzicie, wszystko doświetlam sztucznym światłem, bo od 16 już jest ciemno bardzo. Na razie sobie tutaj pomalowałam pastelami, zaznaczyłam te kolory, jakie mają być. I zobaczcie, to była część łysa i w ogóle wstawię Wam zaraz zdjęcie, z której strony, albo z jednej, albo z drugiej, jak to jeszcze wyglądało parę godzin temu, jak jeszcze tu nie było sierści. Jak to się szybko zmienia, czy szybko, parę godzin, no trochę minęło. No ale chciałam pokazać w ogóle, jak to świetnie wygląda, jak już się zrobi tutaj tą część. Zobaczcie, to jest część bez włosów, a tutaj jest część już z włosami. Tutaj nad brwią te włosy. Jak w ogóle to zmienia postać rzeczy. W ogóle bardzo lubię te takie rasy. Już teraz możecie zobaczyć, co to jest, stwierdzić, że to będzie York. Czyli już kolejny mój York w tym roku. Yorkshire Terrier, czy Yorkshire, bo tak się powinno prawidłowo wymawiać. I to jest niesamowite, jak ta fryzura całkiem zmienia postać rzeczy i ten każdy kłaczek. No będę się tam do znudzenia Wam powtarzać, jak to fajnie wszystko się zmienia. Porobiłam zdjęcia i jeszcze sobie nagram kawałki, jak powstaje ta fryzura. Myślę sobie, że wyrzucę Wam to do filmu z końcowym wyglądem. Chyba coś takiego zrobię. Ale naprawdę, zobaczcie, tutaj jeszcze z łysą, bo muszę jeszcze dodać głowę, matko, uszy. Muszę uszy tutaj dodać, ale na razie zostawiłam takie łyse miejsce i będę już tutaj tworzyć fryzurę. Do tego miejsca gdzieś się zatrzymam i zamontuję uszy i będę kończyć tutaj głowę, górę. Stwierdziłam, że najpierw zrobię fryzurę głowy i tutaj nie ruszam, bo przy kocie zapomniałam Wam powiedzieć o tym fakcie, że musiałam tutaj nadbudować piersi, bo w momencie, kiedy zaczęłam tworzyć fryzurę głowy, tą sierść, to jakby ta pierś była tak płaska, że nie dosięgała tego pyska. Nie wiem, jak mam to powiedzieć, że w sensie tutaj było bardzo płasko i po prostu tutaj była głowa wystająca, a ta pierś była całkiem cofnięta i musiałam sobie dużo nadbudować. I tak sobie na razie tworzę i patrzę się, ile trzeba będzie tutaj nabudować, bo myślę, że też trzeba będzie tutaj trochę zrobić piersi, jeszcze więcej tej podstawy tutaj piersi. No, także coś takiego. Lecę dalej tworzyć, no ale zobaczcie, ile to jest warstw. To nie jest tak, że ja sobie tutaj zrobiłam czubek, wierzch, a tam dalej nic nie ma. To jest warstwa po warstwie. To są godziny nakładania sierści. Zobaczcie, jak tu jest gęsto. Także to nie jest podpucha. Tu z tej strony jest tak samo, warstwa po warstwie. Możecie sobie zobaczyć, że na gęsto jest zrobione. No i to też pomaga ku temu, żebyście sobie mogli czesać te moje figurki. No mimo tego, że to jest portret, no to nie za wiele będzie można tutaj zrobić. No ale zawsze będziecie mogli sobie dotknąć tej figurki, podotykać, bo każdy będzie chciał na przykład dotknąć, zobaczyć, jak to jest zrobione, to żeby sobie potem wrócić do tej fryzury, co była, ułożyć, to nic się nie stanie, nawet jak tutaj wyjdzie ta sierść trochę, no to nic się nie stanie, jak ja tyle nabudowałam tych włosów. Na razie zostawiłam na tej długości, żeby potem ściąć. Zawsze sobie róbcie za dużo niż za mało, bo tak zawsze jest najlepiej. No dobrze, to ja uciekam i zobaczymy się w kolejnej odsłonie. Witajcie w nowej odsłonie. Jak widzicie, zmieniło się tło, takie trochę bardziej świąteczne. No
no bo jest grudzień i wyciągnęłam te moje tła, których w ogóle kompletnie już nie używam. Zmieniłam styl w ogóle fotografowania już od chyba 2-3 lat. Kiedyś używałam te tła do zdjęć produktowych, a teraz to już prawie w ogóle. Staram się wychodzić z tymi moimi figurkami i Wam pokazywać. W tym tygodniu wskoczy pies bokser. Jest to prezent, ale dostałam pozwolenie, żeby go pokazać. Te portrety, no właśnie nie wiem, kiedy się ukażą, bo też są prezentami, więc nie wiem, czy dostanę pozwolenie, czy nie. Ale jak co, to ukażą się później. Więc trochę będziecie musieli poczekać. Po świętach pewnie się ukażą. Tutaj robi się głowa kolejnego psa, który też będzie prezentem i też nie wiem, czy będę mogła Wam powiedzieć, też na razie nie odkrywam, co to za rasa. Pierwszy raz robię psa tej rasy, więc to jest dla mnie też fascynująca rzecz, robić coś nowego. A jeszcze cofnę się do opowieści o tych zdjęciach moich i o portretach. To wyszły mi genialne te portrety. Naprawdę się z nich jestem tak zadowolona. Może na zdjęciach tego nie będzie widać na filmach, ale na żywo to one mają całkiem inny urok. Ten kolor też jest inny. No nie wiem, aparat i ekran w ogóle tego Wam nie odda, tych odcieni, bo ten kot trochę wygląda, jakby miał czarny pysk, a on nie ma, ma brązowy. Więc no jestem zła pod tym względem na tą technologię, że to tak nie przekazuje realizmu całkowicie. I tak, tutaj się robi właśnie pies i jak możecie zobaczyć na tym przykładzie, niby tutaj mamy równo, znowu Wam pokażę, a z tej strony ta strona jest krótsza, czyli tu muszę dorobić polika i ten patent z tymi szpilkami jest super, naprawdę powiem Wam, róbcie sobie tak jak ja. Tu wyznaczam sobie środek tym moim znikającym markerem, mogę Wam pokazać, tak się nazywa, ale są różne. To jest marker do materiału i potem możecie sobie obliczyć według zdjęcia, a to zobaczycie i to zawsze Wam pokazuje, że zawsze jest w paru filmach, jak robić oczy. Cofnijcie się do moich pogadanek i tam w nich opowiadam, jak robię poszczególne figurki i pokazywałam, jak na podstawie zdjęcia sobie wymierzyć te oczy i tak dalej. Także zapraszam Was do tych filmów. Może jeżeli znajdę ten film, to Wam oznaczę tutaj na górze, dam zakładkę, jak trafić bezpośrednio do takiego jednego z filmów. No i ten patent z tymi szpilkami jest naprawdę super. Wsadzacie sobie tam, gdzie sobie wymierzycie oczy, okrążacie to wełną, zafilcowujecie, no i macie podstawę do tego, żeby wsadzić oczy, a to zawsze jest taka wypukłość, że to wiecie, nie róbcie tego kółka jak u kota, tylko pies no trochę innymi się rządzi zasadami. Robiłam kółko do portretu, bo tam jest większa ta głowa i lepiej mi było, ale jednak w tych małych formach to coś takiego jest najlepsze moim zdaniem. Zrobić sobie taki owal i z niego wyodrębnić ten pysk i nos na końcu zawsze róbcie, bo potem jak sobie zrobicie tutaj oczy, wsadzicie, otoczycie powiekami tą wełną, no to zawsze to idzie do przodu i się skraca nos, pysk i po co Wam potem wydziubywać ten nos i robić go od nowa, a już tyle razy miałam te przypadki, tyle razy robiłam od nowa, że to bez sensu robić tak samo właśnie. Uszy zaczęłam robić, widzicie, 10 lat człowiek filcuje ponad, no już 11 filcuje, a dopiero gdzieś tak od roku robię wszystko na nowo, inaczej. Zawsze się zmienia technologia. Mi przynajmniej tak jest bardzo dobrze filcować. Na razie sobie zrobiłam podstawę z tej wełny zgrzebnej. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, z jakiej firmy korzystam, no korzystam, z jakiej kupuję wełnę, no to najczęściej to jest Expressia Art. Zachęcam do nich zajrzeć. Zostawię Wam też link pod filmem. No nic, uciekam do dalszej pracy. I myślę, że to będą takie krótkie te filmiki już teraz. Nie wiem, czy w następnym tygodniu będzie jakiś film
czy po prostu wrzucę filmik z końcem figurki, że była zrobiona, Boże, z efektem końcowym. Nie umiem się wysłowić. No to zobaczycie efekt końcowy. Prawdopodobnie to będzie bokser, bo nie wiem, czy go w tym tygodniu już rzucę, czy właśnie zamiast tego filmu wtorkowego. No ale też zobaczymy. Uciekam, życzę Wam cudownego tygodnia. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, za oglądanie do końca, co jest bardzo ważne, bo zbieram minuty do zarabiania. Oglądajcie moje filmy. No i co? Uciekam do dalszej pracy. Pa!